Pogadajmy o kiczu, bez owijania w bawełnę, nazywając sprawy po imieniu i bez brania każdego omawianego punktu bardzo do siebie, traktując to jako ciekawą wymianę zdań i doświadczeń, bo przecież każdy może mieć swoją własną definicję tego, co jest zarówno piękne, jak i też paskudne. Jak wszyscy doskonale wiemy, wnętrze urządza się dla siebie, a nie dla zaspokojenia potrzeb czy oczekiwań innych ludzi. Czy zgadzam się ze stwierdzeniem, że o gustach się nie dyskutuje? Absolutnie nie. Temat jak każdy inny. Jak dobry czy zły film, pyszne bądź też mało smaczne jedzenie, świetna bądź grafomańska powieść, czy też elegancka bądź kiczowata sukienka. W całej tej dyskusji warto jedynie zachować pewien dystans i luz. I nie brać do siebie wszystkiego. Ja przecież nie znam Twojego wnętrza, nigdy go nie widziałam, więc to, co mówię, nigdy nie jest i nigdy nie będzie wymierzone bezpośrednio w jakąś konkretną osobę. I oczywiście jak ze wszystkim, możesz się ze mną zgodzić lub też nie. Ja jestem bardzo ciekawa Twojego zdania, więc zachęcam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu pod filmem. Dziś przedstawię Ci kilka moich definicji kiczowatych rzeczy we wnętrzach. Część z nich to elementy, które jakiś czas temu były niezwykle modne. Opowiem o jednej rzeczy, którą sama miałam w swoim pierwszym mieszkaniu i tak naprawdę do dnia dzisiejszego zastanawiam się dlaczego. No i udowodnię Ci, że sam fakt posiadania rzeczy, które obecnie uznawane są za bardzo modne czy nawet ponadczasowe, wcale nie gwarantuje, że każde wnętrze, które je posiada, będzie właśnie tak wyglądać. A dlaczego? O tym dowiesz się właśnie w tym odcinku. Ale zanim przejdziemy do konkretów, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz przycisk dzwoneczka. Będziesz wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowościami. A jeżeli film ten Ci się spodoba, klikniesz też łapkę w górę. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. Zacznijmy zatem od arabeski. Doskonale pamiętam pierwsze lata 2000 roku i tego, co wówczas gościło we wnętrzach. Był to okres popularności węgę, który na całe szczęście mamy już ze sobą, ale i również niezwykle modnej arabeski, która gościła na ścianach wielu domów w postaci różnorakich tapet. Motyw ten nie ograniczał się wyłącznie do ścian, ale również i różnych tekstyliów. No i wcale nie był on wtedy wpisany wyłącznie w stylistykę wnętrz glamour, z którą głównie jest on kojarzony teraz, ale był też często stosowany w nowoczesnych przestrzeniach. Zupełnie tak samo jak i węgę, lata swojej świetności ma już za sobą. Było tego dużo w różnych konfiguracjach oraz kolorystyce. Widać było arabeskowy zawrót głowy. Obecnie bywa on jeszcze wykorzystywany we wnętrzach w stylu glamour, których osobiście niestety nie lubię i które często niestety wcale nie kojarzą się z oryginalnymi i eleganckimi wnętrzami. Ale to wyjaśnię Ci za chwilę. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu i tego, co komu się podoba, bądź też nie, co nie zmienia faktu, że sam motyw arabeski już dawno wyszedł z mody. W bardzo podobnym okresie do wielkiej popularności arabeski równie popularnym elementem było tak zwane spaghetti w oknach, czyli cienkie sznurki, które imitowały firanki czy też zasłony, które można było dostać w najróżniejszych kolorach. Szczerze powiedziawszy, co drugie wnętrze w tamtym okresie miało okna ozdobione właśnie w ten sposób. Ten element gościł także w moim pierwszym mieszkaniu w 2006 roku. Miałam je w swojej sypialni w kolorze ciemnej czekolady i do dziś zastanawiam się w ogóle, jak on się tam znalazł i dlaczego. Kiedy patrzy się na taką oprawę okien, od razu widać, w jakim czasookresie było to zrobione. No i niestety obecnie element ten nie ma nic wspólnego ani z dobrym gustem, no ani też z dobrze zaprojektowaną przestrzenią. Przejdźmy teraz do kuchni, do tak zwanego backsplasha, czyli przestrzeni pomiędzy górnymi i dolnymi szafkami, na których bardzo często znajdował się lakobel. Tafla szkła wypełniała przestrzeń meblową i często przy pomocy różnych wzorów, rysunków czy intensywnych kolorów miała przełamywać prostotę zabudowy kuchennej, wprowadzając do niej pewien element dekoracyjny. Osobiście uważam, że wersje kolorowe i zdobione niestety nigdy nie wyglądały dobrze, nawet w czasach swojej wielkiej świetności i zamiast kuchnię zdobić, po prostu ją szpeciły. No, szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem zasadności umieszczenia np. motywu kwiatowego, trawy, pomarańczy czy też cytryn w tym miejscu. To trochę tak jak z posterami z cytatami, o których wspominałam już w tym oto filmie, które również wcale nie wyglądają dobrze we wnętrzu. Według mnie to się po prostu nie uda i takie rzeczy nigdy nie będą długo wyglądały dobrze. Chwilowa moda, która tak naprawdę od chwili jej pojawienia się, moim zdaniem, od razu była skazana na porażkę.
Erę świecących elementów we wnętrzu również mamy za sobą. Czy to za sprawą stiuków ściennych, mebli na wysoki połysk. Tu mieliście okazję zobaczyć moją niezwykle modną swego czasu, czarną, bardzo świecącą kuchnię, która obecnie wcale tak modnie, ani tym bardziej dobrze już nie wygląda. Od dłuższego już czasu wnętrza oraz ludzie, którzy je zamieszkują, pokochali maty i satyny. No i mam nadzieję, że zostaną one w nich jak najdłużej. Wnętrza urządzone w stylu glamour nie wpisują się w trendy ostatnich lat, a wszystko to, co się błyszczy i świeci, ma kryształki czy też brokat, no niestety bardzo często nie wygląda ani dobrze, ani też elegancko. Jeżeli już kryształy mają znaleźć się we wnętrzu, to może warto wybrać na przykład jakiś designerski żyrandol. Chociaż myślę, że już doskonale wiesz, że nie będzie on należał do najpraktyczniejszych rozwiązań. A o żyrandolach opowiadałam już w tym oto filmie, więc jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to zachęcam Cię do nadrobienia zaległości. Zamiast wybierać na przykład fotela czy kanapy z wysadzanymi kryształkami, okazuje się, że im więcej jest takich bogatych i świecących elementów we wnętrzu, im bardziej chce się, żeby wyglądało ono na drogie, tym osiąga się efekt przeciwny do zamierzonego. Bo często widać, że na przykład kryształy to tak naprawdę plastikowe oczka, które tylko je imitują. To tak jak cyrkonia, która nigdy brylantem przecież nie będzie. Ja osobiście wnętrzom w stylu glamour niestety mówię nie, bo uważam, że bardzo trudno zrobić je ze smakiem i nie przesadzić z tą stylistyką, a bardzo łatwo tak naprawdę o kicz. Wnętrza takie niestety mogą wyglądać dobrze tylko wtedy, kiedy elementy, które się w nich znajdują, są jakościowe, no i całość nie jest przesadzona. Po raz kolejny powtórzę, umiar jest kluczem do sukcesu i dobrego smaku i zawsze daje nam gwarancję powodzenia. Przejdźmy teraz do punktu, który zapewne okaże się dość kontrowersyjny, a mianowicie do bardzo popularnego od kilku lat koloru beżowego we wnętrzach. 10 czy 15 lat temu beże, które mogliśmy obserwować we wnętrzach, różniły się mocno od tych, które widzimy obecnie. Wtedy przypominały one bardziej wanilię, miały żółte tony, a dziś natomiast beże są przybrudzone, są spokojne, bardziej poszarzałe, a to znaczy, że ściany, które pomalowane zostały dawno temu, z bardzo dużym prawdopodobieństwem wcale nie wyglądają teraz dobrze. I nie mam tu na myśli tego, że są one brudne czy też zniszczone, ale to, że ich odcień zwyczajnie wcale nie jest ładny i bardzo różni się od tego, co obecnie stosuje się we wnętrzach. To nie jest wcale tak, że samo zastosowanie modnego koloru daje nam gwarancję sukcesu. Jeden beż będzie wyglądał świetnie, podczas gdy inny już niekoniecznie. A przecież nadal oba te kolory to beże, które teoretycznie są bardzo w trendach. I właśnie dlatego po samej kolorystyce i konkretnych odcieniach można zauważyć, w jakim okresie dane wnętrze było urządzone, no i sprawdzić też, czy obecnie nadal wygląda ono dobrze, czy już niekoniecznie. Jak jesteśmy już przy kolorach, to warto wspomnieć również o kolorystyce drewna. Drewno co do zasady jest materiałem ponadczasowym, naturalnym, które tak naprawdę od wieków wykorzystywane jest zarówno w budownictwie, jak i we wnętrzach. Jednak jego odcienie podlegają mniej bądź bardziej pod tymczasową modę. Zapewne z mojego poprzedniego filmu doskonale pamiętasz, jak wspominałam o węgę, które od wielu lat nie jest już ani modne, ani tym bardziej chętnie wybierane przez ludzi. Kilkanaście lat temu drewno, które widzieliśmy we wnętrzach, miało ciepły, miodowy kolor, wpadający nawet w pomarańcz. Teraz jasne, średnie i ciemne odcienie drewna wpadają bardziej w chłodne i neutralne tony. Zwróć uwagę jeszcze na przykład na sam parkiet przemysłowy, który swego czasu był również niezwykle popularny i też chętnie wykorzystywany w nowoczesnych przestrzeniach. Dziś raczej nikt już go nie wybiera. Moda na niego minęła, więc jak widać drewno nie zawsze daje gwarancję ponadczasowości we wnętrzu. Z każdym materiałem, który jest naturalny, stosowany od wieków i teoretycznie ponadczasowy, może być albo bardzo dobrze, albo wręcz przeciwnie, ale nigdy sam fakt jego posiadania nie da żadnej gwarancji, że będzie wyglądał świetnie przez lata. Design ma tu ogromne znaczenie i im jest on prostszy, tym większą gwarancję nam daje. Daj znać, czy się ze mną zgadzasz, czy wręcz przeciwnie i dlaczego. Czy masz swoją listę kiczowatych rzeczy we wnętrzach i co się na niej znajduje? Dziś się już żegnam, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, cześć!